Cześć Wam wszystkim, jesteśmy w Hemawan, dotarliśmy po różnych przypadkach podróżnych, a mianowicie linie lotnicze zagubiły jeden z naszych plecaków i niestety musieliśmy czekać cały dzień, żeby, mam nadzieję, dzisiaj się ten plecak zjawił tutaj. W zasadzie to czekamy do godziny 11, przejdziemy się na lotnisko, bo ponoć ten plecaczek już będzie. Ale zobaczymy, czy to jest w ogóle nasz plecak, czy to nie jest nasz plecak i czy wszystko z nim w porządku. Znajdujemy się w STS-ie, w Fial Center. Jesteśmy w pokoju, który kosztował około 300 zł. Pokażę Wam, jak on wygląda. Drzwi, wchodzicie. Tutaj mamy taki pokoik. Tam siedzi Łukasz. Dokładnie. Tutaj szafa, wiadomo, wchodzimy. Mapa, co jest istotne. Jeśli ktoś chce na przykład tutaj spędzić więcej czasu, to może się zasugerować tą mapką. Telewizor, jakieś tam łóżko, nawet dwa. Jak chcecie mieć jedno, no to nie ma problemu. Tutaj jest opcja, żeby mieć pokój z jednym łóżkiem. Pogoda, jaka nas tu przywitała, leje. Minus tego pokoju to jest to, że się nie otwierają okna. Rozpoczynamy nasz szlak. Tutaj stoi Łukasz, z którym się pokłóciłam już rano. Nie no, żartuję. Rozpoczyna się Kungsleden, jesteśmy w Hemavan. Będziemy co jakiś czas nagrywać informacje, jakieś wideo. Jeśli się przydadzą, to fajnie, można łapkę w górę dać albo zasubskrybować nasz kanał. Patrzcie, jak to wszystko płynie strumieniem. Zarąbiście. Idziemy w strugach deszczu, ale co tam, wyschniemy kiedyś tam, jak dojdziemy. Na razie idziemy po tych śliskich kamieniach. Idziemy do góry. Łukasz oczywiście jak rakieta, no ale on ma długie nogi, to on może. Miejmy nadzieję, że za jakiś czas przestanie padać. Albo nie. Zobaczymy. Patrzcie, jagódki, jagódki, takie malutkie. Nie wiem, czy widzicie. O, jagódki. Już jesz? Nie jem. No, ale dobra. Jeszcze jakieś 200 metrów pod górkę. O, ale widoki. Troszkę jak nasze Bieszczady. A przynajmniej podobnie. Na razie tak. Uważajcie na te znaki, też tu patrzcie dokładnie. Wyciąg. Pełno wody, ale co tam, i tak mokrzy jesteśmy.
Na zewnątrz jest gdzieś około 13 stopni. Ładnie. Bardzo ładnie. Musimy się tak spieszyć. Co? Musimy się tak... No nie no. Ty biegniesz jak kozica. Fajnie. Fajnie, dobra. Może tam w ten zejdziemy. Idziemy. Ależ to jest ładnie. Tylko ten deszcz. I wiatr. I deszcz. Deszcz? Mówię, że deszcz i wiatr. I deszcz. Obok nas leci też szlak zimowy, tak? To był szlak zimowy? Zimowy. Zimowy szlak. Jest on też oznaczony, tutaj widać go. Że na, Łączy to jakiś czas. To jakiś czas się łączy. no co jakiś czas tak się łączy. A my sobie tuptamy, idziemy w ten śnieg tam. To się powinno nazywać wodny szlak. Wodny szlak, tak. Jestem za. Może trzeba by było i złożyć jakąś propozycję. Albo deszczowy szlak. Kałużowy. Potokowy. Dobra, idziemy. Z lewej strony mamy renifery. W końcu. Alinka przyjechała po to, żeby obejrzeć też reniferki. Tam są. Nie wiem, czy widać będzie. Pasą się. Pasą się, no. W międzyczasie oczywiście. Dupki białe mają. No właśnie. Widzą nas. Dupka puchata, hej, dupka puchata. Cicho. To wystraszysz. Popatrzą na nas. Ale fajne. W międzyczasie jeszcze musieliśmy przekroczyć rwący potoczek. Oczywiście woda do butów. Ból, ból, ból. No nie. Co zrobisz? Co zrobisz? Nie wiem, czy będzie widać. Fajnie. Dobra. Za 6 km będzie schronisko. Tak, jeszcze 6 km. Ale szturmący początek. Dobrze, że jest kładka, bo jakby tak iść w tej rwącej wodzie, to by była kicha z tymi kamieniami. Kurczę, zimnawo trochę. Ale co to? Idziemy. Pierwszy dzień, nie ma co się poddawać. Mogło być gorzej, mógł śnieg padać. Ale fajnie. O kurczę, patrzcie. Jej. Dobra, teraz tylko no elegancja. Idziemy. Jak kozica. Dobra.
ogólnie dzisiaj jest... dzisiaj jest który? 15? Co? Który dzień dzisiaj? 15? Pierwszy. 15 sierpnia? Tak. Jest dzisiaj... Który dzień dzisiaj? Pierwszy. No tak, jesteśmy na szlaku, ale fajne tam górki. Jesteśmy na szlaku pierwszy dzień. Zrobiliśmy 5 km? Nawet 7. 7 będzie zaraz w deszczu. I mamy 15 sierpnia. Idziemy sobie przez ten szlak. No powiem tak, nie jest on łatwy, aż taki. No ale z drugiej strony można powiedzieć, że jest łatwy. Nie jest łatwy ze względu na to, że są po prostu bardzo często zmienne warunki pogodowe. I tak jak teraz pada, wieje na przykład, jest strasznie nieprzyjemnie. Jeśli ktoś lubi chodzić na przykład, gdy jest sucho, no to będzie miał ciężko, żeby przejść to. Na pewno, żeby nie zmoczyć się. Natomiast nie jest aż taki trudny pod względem tego, że nie ma tutaj takich dużych przewyższeń. Praktycznie jak już wejdziemy na górkę, na te 800 metrów, to tak będziemy skakać sobie między 800 a 1000, 1200, 1300, 1000 i tak cały czas aż do Abisko. Patrzcie jaka góra, ale na nią nie wchodzimy. Na nią nie wejdziemy, nie. Naprawdę surowy klimat tutaj jest. No, jesteśmy w zasadzie w końcówce lata. No ale tu wszystko inaczej. O kurwa! Tego się nie spodziewałam, że będę płynąć. Deseczki się ruszają. A tu już są fajne. Grubiutkie. Troszkę się nóżka zamoczyła. No, trzeba uważać. Niestety. Ale wiecie co? Nie padę tak mocno. Już. Takie proste rzeczy, jak to, żeby mieć sucho na przykład, albo że jest pełny brzuszek. Takie proste rzeczy cieszą człowieka na dobrą sprawę. Niedługo będziemy dochodzić do schroniska. To tam na chwilę przysiądziemy sobie, odpoczniemy, trochę się osuszymy. Jeśli będzie kawka, to może kawę wypijemy. Albo sami sobie zrobimy. I pójdziemy dalej. Ale fajnie jest, fajnie będzie. O, pięknie. Może tu po tym. Dobra. Hop.
No myślę, że tutaj to wody nie zabraknie. Tak patrząc na ilość tej wody, to jest jej bardzo dużo. Ale plus jest taki, że ona jest tak czysta, że można ją pić bezpośrednio z wody. Bezpośrednio z potoku. Już właściwie tylko tak, wiesz, lekko się. Ale zobacz, tam przejaśnienie. Kurczę. Dobra, może tu też przyjdzie. Przejdzie, wiesz, bo mogło być tak, jak godzinę, dwie później wyższy, ten deszcz by nas ominął. Kilometry. Idziemy do schroniska, tam chwilę posiedzimy, osuszymy, wlejemy wodę z butów. Witter Scalet. Jednak. No tak. Witter Scalet. Opuściliśmy to schronisko. Trochę drogo za nas spółkę, byśmy mieli zapłacić 160 koron, żeby samochód wody zagotować. A, no 160 koron, żeby zagotować wodę, żeby na chwilę się ogrzeć, zostać, to nie, zrezygnowaliśmy po prostu i tylko ubraliśmy bluzę. No i ruszamy dalej. Za 7 kilometrów jest awaryjna chatka. Zobaczymy, może uda nam się tam przenocować dzisiaj. W sumie zrobiliśmy tutaj 12 kilometrów. Jeśli dojdziemy do chatki, zrobimy dodatkowe 7. No wyjdzie około 20 kilometrów, tyle ile chcieliśmy zrobić dzisiaj. Ze względu na to, że no niestety przez ten bagaż i później zaczęliśmy. Ale może to i lepiej. Dlatego, że pogoda dzisiaj taka, a nie inna. I gdybyśmy mieli tam iść już od rana, od 7, tak jak chcieliśmy, to pewnie by nas spotkała burza i to przez cały dzień z deszczem. A tak w zasadzie na tę chwilę uspokoił się
deszcz, wiać wieje, zresztą widzicie, tak to wygląda. Ale tam jest jaśniej za nami, może to do nas dotrze. Tam jaka ciemnica i śnieżek. Brr, zimno, ogólnie bardzo zimno. Nie spodziewałam się, że będzie aż tak zimno. Wiedziałam, że będzie około 15 stopni, ale tak jak przewidywali pogody tutaj, jest taka karteczka na tym, w tym miejscu, gdzie byliśmy teraz przed chwilą, odnośnie prognoz, jakie temperatury tutaj występują. I wyobraźcie sobie, że jutro ma być 6 stopni. 6 stopni. To już jest chłodno. To już jest chłodno. No masakra, idziemy, dobra, na żywioł. Hop, hop. A, zimna. Lodówka. Jak się czujesz? Ekstremalnie? Chcesz się podzielić emocjami? Ci powiem, że na brak wody to nie można wejść. No jest mocno. Aż się zahaczyłam. Reniferki. O, ale sobie skaczą. Bardzo ładnie tu. Tylko czemu tak wieje? Tak pada. No ale nie można mieć wszystkiego. No są renifery. To powinno wystarczyć. Idziemy. No tak. Rok temu tutaj było ponoć 26 stopni. Bo ciepło. Co? Rozłożone ręce. No to wtedy.
kurde. Zimno w nogę. No nieźle. Nieźle tu się bawią. Wow. No widoki są przepiękne, nie? Tyle, że w nogi zimno. Jak tak nie wieje, to fajnie. No jak nie wieje, to pewnie, że fajnie. Tam w oddali jest chatka, do której będziemy próbować się wbić, aczkolwiek przed nami jest jakaś osoba i nie wiem, czy będzie wolne, ale zobaczymy. Słoneczko się próbuje przebić. O, ale zimna ta woda.
coraz bliżej chatki. I wjedzie żarełko. I może kaweczka. No ale jeszcze trzeba było błotko zaliczyć. Hu. O, patrzcie, mamy to. He. Jesteśmy przy chatkach. Wyszliśmy z wąwozu. Ale patrzcie, tam jest cieśniutko. To tylko my taką dupną pogodę mieliśmy. Patrzcie, śnieg leży. Ale górki piękne. Mi się to wraca. No nie. Idziemy się ogrzać w ciepełku. Łukasz eksploruje już chatkę. Teraz wjedziemy do środka. Fajnie tu. Fajnie. Znajdujemy się teraz w awaryjnej chatce. Ogrzewamy się. Zjedliśmy trochę jedzonka. Oczywiście chlebek musi być, bo Alina lubi chlebek. I nie byle jaki chlebek, bo to jest chlebek z żurawinką taką o... Drogi jak skurczybyk. Ale smaczny. Ale też. Trochę popiliśmy ciepłego. No i siedzimy i prawdopodobnie zostaniemy tutaj dzisiaj, bo strasznie wieje. Przestało padać może gdzieś, nie wiem, z 1,5 godziny temu. Więc jesteśmy też trochę przemoczeni. Próbujemy podsuszyć rzeczy. A miejsca jest sporo, jakby jeszcze ktoś przyszedł, to się na pewno zmieścimy. Ogólnie plan na dzisiaj był inny, bo mieliśmy spać w zupełnie innym miejscu, w zasadzie pod namiotem. Chcieliśmy zrobić 35 km. No ale z racji tego, że mój bagaż został zagubiony, a odzyskaliśmy go dzisiaj dopiero po 11, więc praktycznie zanim się ogarnęliśmy, to wyszliśmy po 12. 12:30. No, czy tam w pół do pierwszej, więc zrobiliśmy około 20 km i no nie ma sensu gonić. Pojemy, popijemy, pogadamy jakieś głupoty. Na nogach mamy. Dobrze, że mamy buty do wody, bo tamte nasze trialówki przemokły, bo nikt się nie spodziewał, że będą potoki wszędzie. No ludzi jest trochę na szlaku. Trochę mnie to zmartwiło, bo myśleliśmy, że będzie kameralnie, no ale spotkaliśmy tutaj Norwega, z którym rozmawialiśmy. On już poszedł do schroniska, pewnie się jeszcze z nim spotkamy. Jacob się nazywa. No i mówił, że akurat ten odcinek jeszcze tam dalej do pewnej miejscowości to trochę ludzi chodzi, bo jest dużo schronisk i na końcu jest sklep, a później nie ma już nic, więc raczej tam już będzie fajniej, czyli będzie mniej ludzi. No, to do zobaczenia jutro.